Na jednej roślinie 2 kolby, na kolejnej 2 lub 3, a czasami nawet więcej? Czy to może być zapowiedź dodatkowego plonu, próba skompensowania zbyt małej obsady, a może reakcja rośliny na zaburzenia w rozwoju kolby głównej? I najważniejsze pytanie, ile z tych kolb zostanie zapylonych i utrzyma ziarniaki, które rzeczywiście dołożą coś do plonu końcowego. W tym sezonie zdjęcia kukurydzy z 2 lub z kilkoma kolbami bardzo często pojawiają się na różnych grupach rolniczych. Dostałam też kilka pytań, czy jest to dobry znak, czy raczej powód do niepokoju i z czego to po prostu może wynikać. Sama liczba kolb jeszcze nam tego nie powie. Najpierw krótko przyjrzymy się warunkom tego sezonu, które mogły mieć na to wpływ. Następnie sprawdzimy, dlaczego kukurydza może w ogóle tworzyć kilka kolb. Rozróżnimy najważniejsze typy tego zjawiska, a na końcu ocenimy, które kolby mogą wnieść coś do ostatecznego plonu końcowego. Na początek warunki sezonu. Warunki w tym roku nie były jednakowe w całej Polsce, ale można się przyjrzeć takim średnim krajowym, które pokazują, można powiedzieć, takie ogólne tło. Do końca maja suma opadów była o ponad 100 mm niższa od średniej wieloletniej. Sam maj został sklasyfikowany jako skrajnie suchy. Według danych średnio spadło 38 mm deszczu, czyli niespełna 60% normy. Czerwiec natomiast przyniósł więcej opadów, nie wszędzie, ale były one właśnie bardzo nierównomiernie rozłożone i nie wszędzie uzupełniły właśnie ten wcześniejszy deficyt wody. Jednocześnie czerwiec był to miesiąc ekstremalnie ciepły. Średnia temperatura wynosiła 18,8 stopnia, czyli była o 2 stopnie wyższa od normy. A pod koniec miesiąca pojawiła się bardzo silna fala upałów, sięgająca nawet do 40 stopni. Mieliśmy więc z jednej strony najpierw niedobór wody, potem lokalnie poprawę warunków i szybki wzrost kukurydzy, a następnie kolejny bardzo silny stres cieplny. Co mogło to oznaczać dla plantacji, dla roślin, dla kukurydzy? W takim rzadszym łanie pozostałe rośliny miały więcej światła, miały więcej przestrzeni, wody, składników pokarmowych. W tych wczesnych fazach rozwojowych na wielu plantacjach, w wielu miejscach widzieliśmy kukurydzę, która zaczęła się krzewić. A więcej o tym opowiadałam w tym filmie. Jeżeli później warunki się poprawiły, no to część roślin mogła wykorzystać te zasoby i rozwinąć właśnie drugą kolbę. Na innych polach stres mógł wystąpić podczas tworzenia się organów generatywnych i zakłócić właśnie ten prawidłowy rozwój kolby głównej i wiechy. Mamy więc 2 różne obrazy. Taką naturalną kompensację mniejszej obsady w łanie albo nieprawidłowy rozwój kolb. Żeby te 2 sytuacje odróżnić, to musimy najpierw zrozumieć fizjologię rośliny, jak to działa i kiedy się tworzy kolba i kiedy się tworzą zawiązki. Dlaczego kukurydza może w ogóle tworzyć kilka kolb? Kolba, którą teraz widzimy na roślinie, nie jest jedynym zawiązkiem na całej roślinie kukurydzy. Kukurydza może rozpocząć rozwój zawiązków kolb w kątach liści na kilku kolejnych węzłach łodygi. Zwykle jednak tylko ten najwyżej położony i najbardziej zaawansowany w rozwoju zawiązek staje się właśnie tą kolbą główną. Rozwija się ona wcześniej, rośnie szybciej i uzyskuje przewagę nad pozostałymi zawiązkami położonymi na niższych węzłach. Mówimy wtedy właśnie o dominacji kolby głównej. Właśnie około fazy 6 liścia inicjowany jest zawiązek kolby i wiechy. W tym czasie też kształtuje się potencjalna liczba rzędów na kolbie. Natomiast potencjalna długość kolby, czyli liczba ziaren w rzędzie, ustalana jest nieco później. Kolba jest więc kształtowana znacznie wcześniej, niż możemy ją faktycznie zobaczyć na plantacji na roślinie. Te niżej położone zawiązki nie zanikają od razu. Przez pewien czas mogą one się nadal rozwijać, ale zazwyczaj są mniejsze, znacznie bardziej opóźnione w rozwoju. Przy dużej obsadzie, przy silnej konkurencji kukurydzy, roślin między sobą, najczęściej roślina utrzymuje jedną kolbę dominującą. Natomiast przy mniejszej obsadzie, jeżeli w sąsiedztwie są luki w łanie lub przy brzegu pola, albo przy bardzo takim wysokim dostępie zasobów wody, składników pokarmowych, roślina może właśnie kontynuować rozwój tej kolby, która jest położona poniżej. Jeżeli obie kolby stają się płodne, mówimy wtedy właśnie o klasycznej wielokolbowości. Ale sam widoczny zawiązek nie jest jeszcze kolbą produktywną. Musi on w odpowiednim czasie pokazać znamiona, kolba musi zostać zapylona,
a później w trakcie wegetacji musi utrzymać te rozwijające się ziarniaki. I nie każda wielokolbowość oznacza to samo. W praktyce warto rozróżnić 3 różne sytuacje. Pierwsza to jest właśnie ta klasyczna wielokolbowość, o której przed chwilą wspominałam. Kolba główna rozwija się prawidłowo na najwyżej położonym zawiązku, a poniżej niej znajduje się druga, zwykle mniejsza albo o podobnej wielkości kolba wyrastająca z kolejnego węzła. Każda ma własną osadkę, pomiędzy nimi widzimy właśnie ten wyraźny fragment łodygi. Druga sytuacja jest trochę mniej korzystna. Wtedy, kiedy 2 lub więcej kolb rozwija się z tego samego węzła albo nawet z jednej osadki. Czasami są to 2 kolby, a czasami cały pęk przypominający bukiet. Bardzo często żadna z tych kolb w tym pęku nie przyjmuje wyraźnej dominacji. Kolby te rozwijają się nierównomiernie, późno pokazują znamiona i mogą pozostać puste, bo nie wstrzelą się w ten moment kwitnienia. Takie nieprawidłowe kolby w badaniach wiązano między innymi z podatnością mieszańca, ze stresem oraz z takim zaburzeniem rozwoju kolby głównej. Niestety nie zawsze można wskazać jedną konkretną przyczynę takiego zjawiska. Natomiast trzecia sytuacja jest wtedy, kiedy kolba wyrasta na pędzie bocznym. Nie jest to klasyczna wielokolbowość łodygi głównej. Ten pęd boczny można traktować jako taki dodatkowy, mniejszy pęd, który korzysta ze wspólnego systemu korzeniowego. Może on wytworzyć ziarno, ale zazwyczaj kwitnie później, dojrzewa później. Jeżeli takich pędów na plantacji jest dużo, no to nawet jeżeli trafią w okno zapylania i zostaną zapylone, to najczęściej dojrzewają dużo później i mogą zwiększyć nierównomierność dojrzewania plantacji i problemy z wilgotnością przy zbiorze. A jak ocenić plantację? Nie oceniajmy plantacji na podstawie jednej rośliny, którą znaleźliśmy na skraju pola albo w jakiejś luce wewnątrz w polu. Trzeba sprawdzić w kilku miejscach takich reprezentatywnych. Warto policzyć kilka kolejnych, może 20-30 roślin. Warto wejść zarówno w środek łanu, jak i w miejsca z takimi lukami oraz z słabszą obsadą. Najpierw oceńmy rozmieszczenie zjawiska na całym polu. Jeżeli ta druga kolba pojawia się głównie na tych właśnie roślinach rosnących obok tych pustych miejsc, najprawdopodobniej jest to właśnie ta reakcja kompensacyjna. Jeżeli kilka kolb wyrasta z jednego węzła, występuje równomiernie na całym łanie, no to wtedy może warto dokładniej przyjrzeć się mieszańcowi, historii plantacji i przede wszystkim warunkom, które wystąpiły od początku wegetacji kukurydzy w czasie rozwoju. Następnie sprawdźmy kolbę główną. Czy jest ona dobrze rozwinięta, czy jest wyraźnie większa od pozostałych. Jeżeli ta kolba główna wygląda prawidłowo, a ta druga, mniejsza, wyrasta z niższego węzła, to najczęściej jest to naturalna próba wykorzystania miejsca i tych dodatkowych zasobów. Kolejny krok to zapylenie. Druga kolba zwykle pokazuje znamiona trochę później niż ta kolba główna. Jeżeli pojawią się one, kiedy wiecha nadal pyli, no to kolba ma szansę zostać zapłodniona. Sama obecność znamion nie oznacza jednak, że powstanie ziarno. Jeżeli nie trafi w okno zapylania, no to po prostu nie zostanie zapylona. Po około 10-14 dniach od kwitnienia można sprawdzić, czy zawiązki ziarniaków zaczynają się rozwijać. Ale taką pełniejszą ocenę warto jednak wykonać trochę później w fazie mlecznej, ponieważ do tego czasu mogą wystąpić warunki stresowe, które mogą spowodować odrzucenie części tych ziarniaków, zredukowanie ich. Wtedy liczymy tak naprawdę tylko te kolby produktywne, które zostały zaziarnione i które mogą wnieść potencjał w plon. Czyli krótko, ta dodatkowa kolba to jest korzyść, czy to jest problem? Przy mniejszej obsadzie płodna druga kolba może częściowo skompensować brakujące rośliny, ale uwaga, ona nie gwarantuje wyższego ani nawet równego plonu w porównaniu do plantacji, która rozwija się prawidłowo, ma prawidłową obsadę i po jednej kolbie na roślinie. Korzyść pojawi się tylko wtedy, gdy ta dodatkowa kolba zakwitnie w odpowiednim czasie, zostanie zapylona i utrzyma te ziarniaki do samego końca. Sygnałem ostrzegawczym są natomiast te kolby, które wyrastają z jednego miejsca. Występuje brak wyraźnej kolby głównej, albo te kolby, które wyrastają później, są słabiej zaziarnione. Późniejsze kolby mogą niestety też zwiększyć nierównomierność dojrzewania całej plantacji. Ta wielokolbowość może więc z jednej strony kompensować słabszą obsadę, ale o jej
faktycznej wartości decyduje nie liczba kolb, ale liczba prawidłowo rozwiniętych ziarniaków. Więcej o samym zjawisku krzewienia kukurydzy posłuchasz w tym odcinku Ziarenka Wiedzy, a szerzej o anomaliach w budowie kolby opowiadałam na kanale Osadkowski. Zapraszam.